Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Dzisiaj kolejny odcinek serii Zrób to sam, bo seria wam się podoba, słuchajcie. A akurat trafił się sprzęt, o który pytaliście ostatnio często i w komentarzach, i męcząc tutaj biednego Kofika telefonicznie i mailowo. Saeco Liryka, ale to dotyczy też Saeco Minuto, dotyczy też wszystkich Saeco z tak skonstruowaną wylewką. I o co chodzi? Zakitowana wylewka, taki film był dawno temu, ale no nie zaglądacie do starszych filmów, więc postanowiłem dzisiaj zrób to sam w pigułce, jak wyczyścić tą wylewkę skutecznie. Zapraszam. Słuchajcie, Saeco Liryka w tym przypadku, pierwsza ważna rzecz, mój błąd, bo nie sprawdziłem przy przyjmowaniu, ale nie woźcie ekspresów z wodą. Tu co prawda tej wody jest tyle, co kot napłakał, ale nie woźcie ekspresów z wodą, bo miewałem takie przypadki. Mam nawet taki przypadek Jury, która zalała się podczas jazdy. Miałem taki przypadek Saeco, miałem taki przypadek. Właściwie chyba każdego ekspresu obok jest młynek. Jak się ten ekspres wam przewróci w bagażniku, to się robi smutno. Dobra, słuchajcie. Będzie tylko dotyczyło to dzisiaj wylewki, żebyście mieli to w pigułeczce. Usterka tego ekspresu zgłoszona przez klienta to zapchana wylewka. Bierzemy się, czyli zdejmujemy pokryweczki. Chwilunia wichury, bo jest kawa w środku. Film będzie, mam nadzieję, dzisiaj krótko zwięźlej na temat. O, widzę, że poklejone, to się bardzo często wyłamuje. No niestety widzę, że tu już używany był chyba klej. Trudno, być może to wymienimy. W ogóle ta wylewka, chyba ktoś ją próbował ściągnąć. Coś ona tu za bardzo lata, moim skromnym zdaniem. Spróbujemy najpierw samymi palcami. Jak nie idzie, można podważyć, tylko nie rysujemy. O! Samo zeskakuje, słuchajcie, czekajcie, bo tu trochę. Samo zeskakuje, no po prostu. O, tu się grubo działo, widzę, śrubka nie jest, było tu grzebane, bo śrubka nie jest, słuchajcie, tutaj powinna być czarna śrubka. Nie ma to większego znaczenia, ale fabrycznie tutaj jest śrubka, wkręt czarny. Rozkręcamy. Cieszy mnie, że podoba wam się ta seria, będziemy takie rzeczy robić, będziemy pewne rzeczy po prostu na zasadzie zrób to sam, konkretna usterka, konkretna naprawa. No bo macie po prostu w pigułce. No widać. Chyba się tu zło sypie. Chyba widać, słuchajcie, że tutaj się działo zło. Brak wkrętów. Było grzebane. Oczywiście pytałem klienta, czy było grzebane. Nie było. No, tu powinny być wkręty. Musimy zdjąć całą górę, słuchajcie. To jest podstawa. I teraz musimy wyjąć to. Oczywiście, że jest ułamany jeden ząbek. Tu powinny być 3 ząbki. Ale tutaj nie hejtuję, bo to się potrafi, słuchajcie, może nawet światła więcej. To się potrafi... Co tu się dzieje? To po prostu przy wyciąganiu potrafi pęknąć bez żadnego użycia siły. Mamy front oporządzony, kontrola czystości. Jest nieźle, jest bardzo nieźle. Zaparzacz. No, uszczelka do wymiany, ale słuchajcie, ktoś dba i mimo to, że dba, niestety te wylewki są tak skonstruowane, że co? Że i tak się zapchają. No, tu się coś działo, trzeba będzie to sprawdzić, no ale zacznijmy właściwie od tego, co chcę wam w tym filmie pokazać, czyli jak wyczyścić tą wylewkę. Lecimy. Musicie wykręcić przede wszystkim koszyczek i potem lecimy. Tego nie musicie ściągać, to wam zejdzie z górą, więc musimy wykręcić jeden. Tu połowy wkrętów nie ma. Oj, zobaczymy, co się spotka w tym ekspresie. Te zostawiamy. Oczywiście można to sobie osobno ściągnąć i wyczyścić, ale dla nas najbardziej kluczowe są po pierwsze kopułka młynka. Wykręcę to śrubokrętem, czekajcie. Tu trzeba się dosyć mocno wbić, bo w tym wkręcie w kopułce z reguły jest dużo tłuszczu, dużo osadu kawowego. Wyłazi. Nie zgubcie tego tłoczka, to jest ważne. To jest ważne.
No i teraz zostają nam 2 wkręty. Tu jednego nie ma, spójrzcie. Ktoś już grzebał. Nie lubię takich ekspresów, słuchajcie. Nie lubię takich ekspresów, zwłaszcza, że ktoś się nie przyznał, że grzebał. Bo tu możemy zastać wszystko. To nie róbcie z tego, słuchajcie, wielkiej tajemnicy, że coś próbowaliście. Bo to jest też dla serwisu wskazówka, żeby pewne rzeczy sprawdzić. Wiadomo, przecież po to właśnie są te filmy, żebyście sobie sami pewne rzeczy naprawiali. Wykręcamy wszystkie tutaj te wkręty. Dużo ich nie ma. Tak naprawdę tu już mamy wszystko. No i co? Na koła. Gdyby były, to jeszcze te 2. Wylewka też jest nieprzykręcona. No kurczę, jakiś ulep ten ekspres. No i co? Kopuła do góry. Jeszcze jednej śrubki nie wykręcił. Jeszcze ta. Jeszcze ta. Trapi. Po paluszku. I idzie. Mamy wszystkie. O, widzicie, już samo złazi. No i teraz to do góry, tylko delikatnie. Bo mamy tak. Po pierwsze, czujnik pojemnościowy wody w zbiorniku. Wypinamy. Po drugie, wężyk. I cała góra, jak widzicie, nam schodzi. Tu powinna być taka guma, no ale jej nie ma. No ale to już wiemy, że ekspres był dłubany. Tu też, słuchajcie, fabrycznie jest czarny wkręt. Więc trochę mnie to dziwi, że tu został oddany ekspres na usterkę. Wpadła do środka, nie ma problemu, zaraz ją wywalimy. Trochę mnie dziwi, że ekspres był na usterkę zapchana wylewka, bo ktoś tu grzebał. Ktoś tu grzebał, słuchajcie. Nieprzykręcone rzeczy. No i tyle. I jesteśmy przy wylewce. I tak naprawdę, słuchajcie, 7,5 minuty mi to zajęło. Macie odpowiedź. Jak wyczyścić wylewkę. Musimy teraz poodpinać tutaj te zatrzaski delikatnie, żeby ich nie połamać. Co prawda one nie są jakieś bardzo delikatne, no ale trzeba uważać. Są 4, po 2 z każdej strony. Jest moc. Jest moc zielonkawej pleśni. I to niestety jest wada tych wylewek, ponieważ słuchajcie, jak kawa się wlewa z zaparzacza tędy, to konkretnie przez obudowę wchodzi nam tak. To ta kawa wlewa się... teraz nie chcę wyjść. Ta kawa, słuchajcie, wlewa się tutaj do całej tej komory i tymi 2 otworami spływa wam do filiżanki. No jak sami widzicie, ten osad się tu osadza. Osad się osadza, masło maślane. Ten osad się tu osadza. Powtórzył to samo. No i spójrzcie. Oczywiście to idzie do czyszczenia. No i do złożenia, tak? To odkładamy na bok. I tak naprawdę czyścicie tą wylewkę. Dokładnie, dobrze jest ją wymoczyć. W nowszych konstrukcjach, to też wam jeszcze powiem, tu już nie jest tak, że wlewa się do tej komory, tylko ten wężyk silikonowy idzie przez całą wylewkę i aż tu. Trochę jest to poprawione, natomiast no niestety, wygląda to jak wygląda. To idzie do mycia. I na tym etapie kończymy temat czyszczenia wylewki. Ja te purchlaki chowam. A ja, dla bardziej zaawansowanych, robimy rundę drugą i robimy kontrolę całego ekspresu w środku, czy wszystko jest z nim ok, bo to trzeba, słuchajcie, zrobić. Trzeba to zrobić. Tak to wygląda w serwisie. Ściągam drzwiczki do góry. Kładziemy sobie to na bok. I teraz te ekspresy są tak skonstruowane, że możecie oczywiście, jeszcze jedna rzecz, możecie oczywiście z tej strony spojrzeć, czy wszystko jest ok. Z tej strony wygląda, że wszystko jest ok. Pamiętam o wkręcie, który mi tam wpadł, ale miałem na uwadze, że będę to wyciągał. Te ekspresy są tak skonstruowane, że jakby wyciągacie go jeden z drugiego. Po kolei, słuchajcie. Po kolei instruktaż teraz już dla osób, które nie boją się bardziej skomplikowanych napraw. Wykręcamy tu wkręt, tu drugi, czyli z tej podstawy zaparzacza.
Teraz wykręcamy te dwa. Jeden. Drugi tu, widać. Coś mi zapikało w komputerze. Te dwa. Teraz ten, tu powinien być srebrny, więc był rozbierany ten ekspres, no ale to już wiemy. Tu powinien być srebrny. Teraz lecimy dalej. Na razie ekranu nie wyciągam. Widzicie, jak ta uszczelka się trzyma? To, co wam zawsze mówię, to jest zwykły ekran. Natomiast ekrany dotykowe, pamiętajcie, że te uszczelnienia, no ono już tu nie działa. Widać. To jest uszczelnienie, żeby para nie szła pod ekran. No, po paru latach, zaraz się dowiemy, jaki to jest rocznik. Tu powinien być wkręt, nie ma go, ale jeśli jest, to go wykręcamy. I odwieczna, słuchajcie, tajemnica wszechświata ekspresów. Czy tu powinna być śrubka? Nie przykręcajcie młynka tutaj. Tu nie powinno być śrubki. Niektórzy z was się ze mną kłócą w komentarzach, że po to jest ta dziura. Po to jest ta dziura, panie Bartku, żeby tam wkręcić śrubkę. Ważne. Tu jest wkręt i jest wkręcony. Już wam pokazuję. Tu. Tu młynek ma pracować elastycznie. Tu nie wkręcajcie wkrętu. Ten otwór, bo to też pada pytanie, ten otwór tu jest, bo w starszych młynkach inaczej było to mocowane, inaczej były w ogóle młynki mocowane i wtedy rzeczywiście tu były łapane. Ale tu zobaczcie, ktoś nie zapomniał wkręcić tu wkrętu, ale zobaczcie, jak włożył młynek. Widzicie? To w ogóle nie jest włożone na swoje miejsce, bo tu są takie dwa bolce prowadnice. Więc słuchajcie, ja nie mówię wam, że tu nie ma wkrętu, żeby zrobić wam na złość, żeby wam cokolwiek udowodnić, tylko fabrycznie tu nie ma wkrętu. Skoro fabrycznie tu nie ma wkrętu, piszecie mi, że młynek lepiej pracuje, jak go dokręcicie. Nie usztywniajcie młynka z obudową, on ma tu pracować elastycznie. To jest tak przewidziane przez producenta. Jeśli się upieracie, bo niektórzy się upierają, to sobie wkręćcie ten wkręt, ale to jest niezgodnie z tym, jak producent to przewidział. Wszystko mamy wykręcone? No to kolejny etap. Jeśli wszystko wykręciliście, a chyba nie wszystko, bo nie idzie. A czemu nie idzie? Czy jeszcze gdzieś jest przykręcone? A no tej nie odkręciłem. Nagadałem się o niej tyle, a jej nie odkręciłem. I to w tej chwili powoduje, że możecie wyjąć ekspres z ekspresu. Tu w ogóle nie wiem jakim cudem, bo to jest element, który powinien być pod ekranem. Znalazłem go w obudowie. No, ktoś to źle poskładał. A teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego warto tu zajrzeć. Zaginiona śrubka. Słuchajcie, zaginiony wkręt, żeby nie było. No zobaczcie. Zawsze tu tak jest. Ten typ tak ma, słuchajcie. Tu zawsze zacieka. To jest trochę źle skonstruowane, spleśniała kawa. To zawsze tutaj są takie zacieki. Bardzo często się tu woda zbiera. Tak ta konstrukcja działa, niestety. No i co poradzicie? No nic nie poradzicie. No tak jest to skonstruowane. Tak te ekspresy miały. Teraz patrzymy przede wszystkim, jak wygląda sytuacja na grzałce. Jest suchutko, jest ok. Kontrola trójnika, dwójnika, trójnika. Tutaj wchodzi wam zawór wody. Że ja to przybliżę wam, żebyście dokładnie widzieli. Wężyki czyste, być może ktoś czyścił. Tu mi się coś nie podoba. Czy to jest wszystko dobrze podłączone? Coś mi się tu nie podoba. Poczekajcie, niech ja się temu przyjrzę. Okej, dobrze, bo mi się zamieszało. Tu macie taką konstrukcję, że tak, to jest wężyk doprowadzający wodę ze zbiornika, natomiast druga część obudowy wchodzi tutaj i to jest odpływ taki, gdybyście nalali wody pod zbiornik. No tu kontrola wygląda dobrze, ekspres wygląda dobrze. Przepływomierz nad wyraz czysty, zobaczmy jaki jest na nim rocznik. Ledwo widać, słuchajcie. Dobra, mamy to.
2015. Być może, że to oryginał. Być może, że to oryginał. No i tyle, słuchajcie. O. Tu jest wszystko do czyszczenia. Właściwie to zaraz to zrobię. I tutaj to tak naprawdę trzeba to przeczesać szczoteczką. To trzeba po prostu, słuchajcie, oczyścić. Bo jak już mamy to na wierzchu, to czemu nie? No i co? Idę, słuchajcie, umyć tą obudowę zewnętrzną. No i będziemy go składać i sprawdzać. Także do za chwilę. No i słuchajcie, wszystko pomyte. Chwilę to trwało. Tu mamy w miarę wyczyszczone. Oczywiście jeszcze kontrola palucha, bo on wygląda, że tu chyba parował, ale kluczowe rzeczy. Trochę odjeżdżamy. Ty idziesz tam obok Zyzusia. Słuchajcie, to się nie domyje na tip-top. Pamiętajcie, to ma już swoje lata. Ważna rzecz, zanim to złożycie, osuszcie to. Nie wkładajcie tutaj do mokrego, bo tu blisko jest elektronika, zaraz wam ją pokażę. No i to są już, słuchajcie, wrzery. To się nie doczyści, ale chodzi o to, żeby to było czyste. To nie musi wyglądać jak nowe, bo nigdy już nie będzie. Lata, 2015 rok, 9 lat zacieków. Tu już widać, zaczyna pękać plastik. To też jest normalne, słuchajcie, w tych ekspresach. No ale wygląda to lepiej, powiedzcie. Obudowę mamy czystą. No to wracamy tutaj. Elektronika. To jest osad, pamiętajcie, młynek. To silnik szczotkowy. Ten pył się tu zbiera. No i osadza się. Już mi to tłumaczyliście kiedyś. Na zasadach magnetyzmu, indukcji. Jak zwał, tak zwał. Tu wszystko wygląda dobrze. Wszystko jest pod kontrolą. Żadnych wycieków. Grzałka. Jeśli pęknie, a zdarza się, to tu będzie to widać. To też sprawdzajcie. No i tu od spodu jest nieźle, bo jest wymyte. Młynek zaraz osadzimy prawidłowo. Może od razu to zróbmy. Do młynka mamy dostęp także później, więc... O, jeszcze starego typu młynek, spójrzcie, z czujnikiem Hala. Tu jest ten czujniczek, bardzo ważny. Jeśli włożycie tu młynek bez tego czujnika, to nie zadziała. Wysypka cała, mocno się trzyma, mimo że był przykręcony do obudowy. No to wszystko wygląda dobrze, odkurzymy go od góry. Prawidłowe włożenie. Po pierwsze bez śrubki. Zobaczcie, nawet widać po tym, że tutaj wkręcony wkręt, tu nie było nawet miejsca na wkręcenie. To jest wyrobiona dziura w plastiku. Tu musimy sprzątnąć w środku, zanim włożymy młynek. Czekajcie, wjadę tutaj wichurką. Dzisiejszy tytuł filmu szybki przegląd, więc robimy szybki przegląd. No to jak już wjechałem tam wichurą, to wjadę i tu. Zróbmy to porządnie. Przy okazji wyczyśćmy tą wysypkę. Ona tu jest w środku prawie że czysta, ale jak już mamy to na zewnątrz, to pozbądźmy się tych resztek kawy. Jedźmy tutaj taką wilgotną szmateczką. O, mamy to czyste. Naśmrodziło się, trudno. I wkładamy młynek. Pytacie często o tą sprężynkę. Ona idzie pod młynek, tu. Tu jest na to odpowiednie miejsce. Jeszcze jakieś ziarenko. Te dwa elementy, tu nie było to włożone. Te dwa gumowe elementy mają wejść na te dwa bolce. Tak to ma być ułożone. Pamiętajcie o tym, bo bardzo często widzę, że jest to źle włożone. One tu mają wejść, po to jest ta guma. I młynek ma pracować tak. Nie ma tutaj śrubki. Jeszcze raz powtórzę, tu nic nie wkręcamy. Tak to ma siedzieć, tak to ma się gibać. To w międzyczasie do zapsikania niech sobie już odtaja. Spójrzcie. Jest różnica, nie? Jeszcze tu widzę jakiś brudek. Jeszcze tu widzę jakiś brudek. Po takim zanieczyszczeniu czasami to trzeba parę razy myć. O, ale tu mamy już zrobione. Widzicie, jeszcze trochę tutaj, mimo że to czyściłem szczoteczkami pod zlewem, to jeszcze tutaj jakiś osad został. No teraz jest czysto. Teraz jest czysto. Podobnie tu. Składamy. No i niestety tej wylewki nie da się w inny sposób, słuchajcie, wyczyścić niż tylko w ten. Tylko w ten, czyli trzeba rozebrać pół ekspresu. No i nie da się tego zrobić inaczej. To za chwilę. Tu jeszcze trochę jest bałaganu, widzę. Przetrzyjmy to.
jak już mamy wszystko rozebrane, słuchajcie, to zróbmy to na tip-top, żeby nie było. No i teraz co? Celowanie. Pokażę wam to w tą stronę. Tu się wszystko musi zgodzić. Kurczę, ta uszczelka coś tu za luźno lata, ale to zaraz będziemy to sprawdzać. Nie tak. Tu wszystko musi wejść dobrze. Panie Bobrze. Kurna, sam się złożył, słuchajcie, zobaczcie. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. I teraz poprawki po kimś, kto rozkręcał ten ekspres, czyli ten element. Oddalę trochę, żebyście to widzieli. Ten element nie może być wrzucony luzem. Jeszcze młynek poprawię, bo coś tu się wydarzyło. Bo ja go znalazłem. O tym nie zapomnijcie. O tym nie zapomnijcie. Ja go znalazłem luzem w obudowie, a to jest element, który znajduje się tu i on jest dosyć ważny. Tu jest w ogóle nie włożony, chyba że są dwa. On ma wejść tu, nawet są na niego, spójrzcie, otwory. On ma wejść tu, osłaniać nam ekran od góry i tasiemkę. To jest ważny element. No i nie wolno tak, słuchajcie, nie możecie tak robić, że nie wiecie do czego to jest, to wrzucicie do ekspresu luzem. No nie, to tak nie działa, słuchajcie. Kurczę, złośliwa. Złośliwy guziczek. Dobra. O, mamy to. No tutaj nic nie zrobimy, można to spróbować tutaj mocno docisnąć. Na tyle, na ile się trzyma. Dobra, idę, słuchajcie, jeszcze to umyję, bo to trzeba włożyć za pamięci. Od razu lepiej. Ma być suche, składamy. Cable management w środku od razu, bo będziemy go zamykać. Ja go oczywiście nie będę skręcał, ponieważ on przejdzie pełne odkamienianie. Po odkamienianiu warto jeszcze raz wyciągnąć. A tu są śrubki, słuchajcie. Sorry, że tak skakam, ale tu są śrubki, tylko ktoś się wkręcił pod obudowę. Mówiłem to już na którymś filmie, że patrzcie co robicie. Jeśli robicie to, bo nie wiem czy to było na podstawie mojego filmu, nie mam tu żadnych zeznań, ale jeśli robicie to na podstawie jakichś YouTube'ów, to patrzcie co robicie. No te śrubki tutaj to tylko prężyły, one nie trzymały obudowy, no ale są. Dobra, słuchajcie, złóżmy to tak, żeby to działało. Czyli wkładamy wylewkę. Ona tu musi ładnie równo podejść. Tu idzie jeden czarny wkręt. Nie był wkręcony oryginalnie w tym ekspresie przez kogoś, kto w nim dłubał. No i słuchajcie, to taka rada. Powiedzcie, że dłubaliście w ekspresie, już o tym mówiłem, bo to i tak będzie widać. To i tak będzie widać. A no nic wam to jakby to nie wpływa ani na cenę, wręcz jak zataicie i się okazuje, że jest coś źle poskładane, to wpływa na cenę in minus dla was, a in plus dla serwisu, bo trzeba wszystko posprawdzać. Mamy to. Przewód od czujnika. Gdzieś nam się schował, mamy. I to słuchajcie, tak. To są rzeczy wtórne, które mogę umyć już po złożeniu, więc na razie tego nie ruszam. Tu jeszcze widzę bałagan jakiś. Strasznie dużo tu jest nasypane kawy. Nie skręcam tej obudowy na razie, bo tak jak mówiłem, odkamienianie przede mną. Na pewno zaparzacz do przejrzenia, ale żeby go uruchomić, musimy go złożyć jako tako. Więc teraz jeszcze bez cable managementu, bo będę to i tak, słuchajcie, jeszcze rozkładał. To jest ważne. Przy odkamienianiu mogą się różne rzeczy wydarzyć, rozszczelnić. Więc na razie i tak będzie to rozbierane. Tu czujnik, nie mylcie, nie tu, tu. Jak pomylicie, to jak wsadzicie zbiornik, to zalejecie cały ekspres, więc ważne. Ważne, żeby robić to dokładnie, bo woda w ekspresie to nigdy nic dobrego. I zobaczcie, sam się złożył. Do odkamieniania będzie nam potrzebny ten element. Słuchajcie, jak dbasz, tak masz. Pijecie to. Dobre cappuccino, nie? Mało, bardzo często tutaj widzę taki syf w tych spieniaczach. Jest w instrukcji mowa o tym. No ale bardzo, bardzo często tu jest syf. Pilnujcie sobie tych spieniaczy. Mleko. Samo to już powinno wam zapalić sygnał alarmowy, że to jest mleko.
Tu musimy przykręcić, bo jak pójdzie ciśnienie, no to będzie niemiło. Więc to tutaj uważajcie, tu musi ładnie zaskoczyć. Tego nie wkładam, to jest do wymiany albo do podklejenia, no to już decyzja będzie należeć do klienta. Wylewkę mamy złożoną, to też jest już, słuchajcie, umyte. No ale na razie tego nie zakładam. Zobaczcie, teraz jest czysto w środku, ale tu było też pełno pleśni. Tego nie musimy składać. Tak naprawdę zostaje nam włożyć tackę. Też zwrócę waszą uwagę, bo bardzo często do serwisu trafiają ekspresy, w których jest mowa, że się leje tutaj woda. A ja wtedy tu znajduję pełno kawy. Tu się zbiera czasami kawa. Ten otwór musi być drożny, bo tym otworem jakieś pozostałości wody z zaparzacza spływają wam do tacki. Jeśli ten otwór nie jest szczelny, to w którymś momencie przeleje wam się ta tacka. No i jak się przeleje, to się wyleje. Tu jeszcze czyścimy, to mamy. Do tego wrócimy, ale ja już widzę, że nawet nie będziemy do tego wracać za chwilę. Zobaczcie, to muszę to rozebrać. Musicie to zobaczyć. To jest tak zwana naoczna kontrola, która od razu wyłazi. Wykręcamy te 4 wkręty. Bo ja to już widzę, więc nie ma sensu tutaj odpalać odkamieniania. Problemem tego ekspresu nie jest tylko zapchana wylewka. Problemem tego ekspresu jest źle złożony ekspres. Nie poprzykręcane wszystkie wkręty. 4 gdzieś tam spadła, zaraz się znajdzie. Widzicie? Problem jest też tutaj. Zaraz się okaże, czy problem jest tylko z... No, powiem wam. To jest niedokręcone. Masakra. Masakra, słuchajcie. To nie będzie działać, jeśli to źle poskładacie. Teraz pytanie, czy tu są jakieś inne wkręty, czy one są po prostu niedokręcone, czy są pozrywane gwinty. Tutaj jak pozrywacie gwinty przy zaworze wody, no to jest tragedia. Albo to trzeba potem wkręcać na klej. Może będzie trzymać, może nie. Wygląda na to, że było niedokręcone, no ale to jest bardzo ważny element, który musi być dokręcony. A o czym mówię? Że tu już problem występuje. Widzicie tą większą uszczelkę? Ta mniejsza też lepiej nie wygląda, ale ta, no to już jest obskrobana, słuchajcie. Tu się lało, bo było niedokręcone. Czy to jest do odratowania? No spróbujemy, ale jeśli nie, no to jest kolejny koszt. Na razie, słuchajcie, dajcie mi chwilę, ja to wyczyszczę. Zobaczymy, czy to w ogóle trzyma, słuchajcie, bo to... No to są takie zagadki. No nie może być tak, że kluczowego elementu, przez który idzie główne ciśnienie, nie dokręcicie. Tam trzeba ostrożnie to dokręcać i to słusznie, no ale trzeba to dokręcić, słuchajcie. To nie może być tak, że tak ostrożnie dokręcacie, że nie dokręcacie. To może strzelić, to może się rozlecieć. No trzeba na to uważać. Teraz Och, była. 2 uszczele. Na koniec wszystkie symbole wam podam. No właśnie, proszę cię. Nie rób mi tego. Oj ty. Nie chcę wejść. Nie chcę wejść, dziewczyna. Czy to jest dobra uszczelka? Nie. Teraz się okaże, że nie mam tej uszczelki. No ale to niemożliwe raczej, bo zamawiałem. To jest ta. O, od razu lepiej. Zwróćcie uwagę. Nie, to nie jest ta. Ona jest za duża. Widzicie? Lata luźno. To nie może tak być. To jest za duża uszczelka. A już wiecie z zeszłej soboty, że jak się wkłada złe uszczelki, no to nie działa. Dlatego teraz widzicie, popełniłem rutynowy błąd tydzień temu. Teraz się pilnuję. To będzie ta uszczelka. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tak jest. Od razu widać, że siedzi pewnie. No i co? Wkręcamy ten zawór i teraz się okaże... Aha, jeszcze te 2 wymieńmy. Nie zostawiajmy, zwłaszcza, że to było źle dokręcone, nie zostawiajmy starych uszczelek. Tutaj jeszcze będzie mycie. Dzisiaj nie o myciu. 2 małe ringi potrzebujemy. 1 i drugi już za chwilkę. Tylko go wygrzebię. Mamy. Zakładamy 2 o-ringi. I tu zawsze pojawia się wasze pytanie, po co ja smaruję te o-ringi. Ja ich nie smaruję po to, żeby one były szczelne, tylko po to, żeby przy pierwszym umieszczeniu ich w otworze
do którego mają trafić, plus przy pierwszym zapięciu się na tym zaparzacza, żeby one się ładnie ułożyły. I teraz wjeżdżamy wkrętami, drugimi gdzieś wcięło. Będzie mi drugi wcięło, tu. Tu idą czarne, a jeśli idą fabrycznie czarne, to trzymajmy się tego, co fabrycznie. Wkręcam sobie wstępnie. I drugi. I dokręcam śrubokrętem. Teraz się wszystko okaże, słuchajcie, czy są ukręcone gwinty, czy nie. Nie patrzcie na ten syf będzie jeszcze czyszczony. No weź. No, nawet ten nie. I ten też nie, czyli były po prostu niedokręcone. No i co? Składamy maszynę. Zaparzacz. Uszczelkę wymienię już później. Pytanie, czy nie wymieniać tego sprzęgiełka. Ono z reguły tak wygląda. Można. To wszystko zależy od decyzji klienta, bo to wszystko są koszty. Wkładamy zaparzacz. Wkładamy tacę, która jakoby czyściutka. To mamy. No to co, słuchajcie, idę po wodę i testujemy. Wodę mam. Wodę wkładam. Najlepiej dobrą stroną. I teraz pamiętajcie, ja przede wszystkim pierwsze, co powinienem zrobić, to odpalić ten ekspres. Sprawdzić, czy działa młynek, bo to duży koszt, jeśli nie działa. No ale ten film miał być w zamyśle, przynajmniej pierwsza część tego filmu miała być w zamyśle na temat czyszczenia wylewki. Czyszczenia wylewki. Więc mieliście to czarno na białym. Odpalamy. Nawet działa. Pytanie teraz, co się wydarzy? Czekamy, nagrzewa się. Generalnie tak nie wygląda diagnostyka w serwisie. Bo najpierw ekspres się uruchamia, jeżeli tylko nie ma jakichś tam zgłoszenia, że on wyrzuca korki, czy mocno cieknie, to ekspres się uruchamia, sprawdza się podstawowe komponenty, dopiero się go rozbiera. Bo co? Bo może się okazać, że on nie grzeje, albo nie działa młynek, to są już dodatkowe koszty. No ale ten się nagrzał. Pytanie, czy da wodę? Jest nadzieja. Działa! Działa! Pukanie w tych ekspresach też właśnie, między innymi ta wylewka dlatego się tak zapycha, że to pukanie jest takie delikatne. Ale co poradzisz, jak nic nie poradzisz, jest jak jest. Teraz się okaże, słuchajcie, czy działa młynek. Działa. Szczęście. Jest nadzieja, że zrobi kawę. Może tu. I to zobaczcie, jaką robi kawę. Jeszcze zaparzacz nieczyszczony. No ale wylewka, jak widać, już przepuszcza odpowiednio wodę, a raczej kawę. No i tak to, moi mili, wygląda. Tak wygląda szybki, podstawowy przegląd ekspresu. Oczywiście on teraz przejdzie... Zyzuś! On teraz przejdzie proces... No ale patrzcie, jaka kawka. On teraz przejdzie proces odkamieniania, następnie zostanie znowu rozebrany na dwie części, sprawdzony. Oczywiście jeszcze pewne rzeczy do mycia. I to jest szybki przegląd ekspresu Saeco Lyryka, Saeco Minuto, nie pamiętam, wszystkie z tą tego typu nieszczęsną wylewką. Słuchajcie, tak to wygląda. Tyle, słuchajcie, na tą sobotę. Kolejny ekspres z serii Zrób to sam. Myślę, że możecie sobie to zrobić sami w domu, powoli patrząc. No, film możecie sobie zatrzymać, cofnąć, nie musicie tego robić tak na wariata, jak ja to robię. Tyle, moi mili. Przypominam o serwerze Discord. Wszystko macie w opisie filmu. Serwer Discord, dostęp za wsparcie kanału. Jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Możecie tam zobaczyć, jak pracuje. Przypominam o kawach. Mocna dzida, 90% robusta, 10% arabika. Czerwona, 60% arabika, 40% robusta. Zielona, 85% arabika, 15% robusta. Mail kawa@coffeedoctor.pl macie tutaj na dole, napiszcie maila, napiszę wam, jak ją zamówić.
Przypominam o grupie na Facebooku, to tam kierujcie pytania o poradę, plus ewentualnie na Discordzie też wam doradzę. Nie piszcie do mnie na Messengerze, nie piszcie do mnie maili o poradę, bo porad takowych nie udzielamy. My się zajmujemy serwisem, ale porady na Facebooku jak najbardziej. Jest ponad 3000 osób na Facebooku na grupie, więc zapraszam, link w opisie filmu. No i tyle z mojej strony, moi mili. Miłej soboty Państwu życzę. Co złego to nie ja. Kanał Coffee Doctor. Dajcie lajka, dajcie suba, będę wdzięczny. Pozdrawiam Was. Mówił do Was Bartek. Trzymajcie się. Cześć.